No siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś pokażę Wam taki mały patent. Mam od jakiegoś czasu podkładkę chłodzącą do laptopa, którą dostałem od jednego z Was. Jest to taki właśnie Zalman i tak naprawdę w przypadku moim i mojego laptopa jest to urządzenie całkowicie bezużyteczne. Choć używam jej cały czas, ponieważ kąt nachylenia laptopa w połączeniu z tą podkładką i jeszcze jedną dostawką, którą mam, w zupełności robi mi robotę i całkiem przyjemnie na tym sprzęcie mi się pracuje. Niemniej, czuję w tym wszystkim taki delikatny, niewykorzystany potencjał. Więc dziś spróbujemy troszkę stwikować, troszkę podkręcić, troszkę zrobić jakiś sens z podkładki chłodzącej, która w przypadku mojego laptopa jest zbędna, a jednocześnie na co dzień jej używam. A skoro ja na co dzień używam, no to można coś ciekawego z tego zrobić. Coś, co się bardziej przyda, aniżeli zwykła podkładka. Więc co, nie przedłużając, zaczynajmy! No więc sercem naszej modyfikacji będzie w tym przypadku taki Zalman. Natomiast myślę, że w przypadku pełnych podkładek, które wewnątrz są jakby puste i mają wystarczająco dużo miejsca po zdemontowaniu tego układu chłodzenia, który w nich się znajduje, można je w ten sam sposób lepiej lub gorzej zaadoptować. Ja z racji tego, że mam właśnie takiego Zalmana, takim Zalmanem będę się posiłkował. Oprócz tego Zalmana dostałem kiedyś od jednego z Was z którymś laptopem taką podkładkę, która delikatnie tutaj reguluje nam kąt nachylenia samego laptopa i jednocześnie jest obrotowa. I to jedno z drugim w połączeniu do tej pory robiło mi niesamowitą robotę. Natomiast dziś spróbujemy to trochę jeszcze rozszerzyć. Z racji tego, że czasami cierpię na punkcie audio w laptopach, bo mam naprawdę dziesiątki laptopów, za niedługo pewnie setki, a tylko kilka, które mają fajne głośniki, a laptop, którego używam na co dzień, pomimo tego, że zrobiłem modyfikację tych głośników, którą możecie obejrzeć na innym z moich materiałów, nadal to audio ma takie, no nie do końca pełne, nie do końca takie, jakiego bym sobie życzył, a nie ma tam miejsca, żeby się jeszcze mocniej rozwinąć. W związku z powyższym postanowiłem tutaj zrobić taki manewr, że w przypadku tych podkładek, tej podkładki, którą sobie tutaj jakby całą chcę zrobić, zrobimy dodatkowy głośnik. Tego głośnika bardzo bym też nie chciał podłączać bezpośrednio pod mini jacka. Wolałbym, żeby wszystko, co będzie w podkładce, było montowane na jednym złączu. Dlatego też tak też spróbujemy zrobić. A co będzie wchodziło w skład tego projektu, już Wam pokazuję. W skład projektu będzie wchodził hub USB na 4 porty USB 3.0, dzięki czemu będziemy mogli tutaj wykorzystać pełen potencjał urządzeń, które będą do niego podłączone. Do tego w związku z tym, że potrzebujemy tutaj USB-C, a nie USB zwykłe, zakupiłem sobie takie właśnie przelotki, które tutaj widzicie na ekranie. One nam tutaj zrobią elegancką robotę. A po co to wszystko? A po to, że do samej podkładki chcę wrzucić 2 dyski twarde. Będą to na ten moment 2 dyski 1-terabajtowe, po 1 terabajt każdy na talerzu. Będą to dyski, które będą mi osobiście służyły jako backup rzeczy, które tworzę dla Was na tym kanale. Między innymi. Oczywiście te dyski będzie można z czasem powiększyć, będzie można tutaj wrzucić 2 2-terabajtowe, to nie jest żaden problem. Kwestią jest, że robimy sobie 2 sloty na dodatkowe 2 dyski, podłączamy go do tego huba USB, a ten hub USB chcę podłączyć z tyłu do laptopa do Thunderbolta, tak, ażeby elegancko tutaj nam zrobić robotę, jeżeli chodzi o jednorazowe podłączenie wszystkiego naraz. Poza tym Thunderbolt powinien dać wystarczająco dużo energii, ażeby zasilić te 2 dyski, plus jeszcze jedną ekstra rzecz. A co to takiego? Mianowicie, popatrzcie, mamy tutaj kartę dźwiękową Sound Blaster XFi na Express Card. No jak wiemy, współczesne laptopy Express Card nie mają, więc no co? Teoretycznie nie da się tego zastosować, ale kiedyś przeglądając Allegro natrafiłem na
przelotkę, która podłącza Express Card do USB. Taka przelotka jest tak śmiesznie tania, ona kosztuje coś w granicach 3 zł, że wręcz obawiałem się, że to nie ma szans najmniejszych zadziałać. A druga rzecz, gdzieś tam z tyłu głowy miałem pytanie, czy na współczesnych systemach operacyjnych w ogóle będą sterowniki do takiej właśnie karty. Niemniej, no cóż, nie sprawdzisz, się nie przekonasz. Dziś nikt tego w zasadzie już nie sprawdza, a nawet jeżeli, to zwykle o tym w necie nie pisze, więc i tak musisz sam do tego dojść, żeby się dowiedzieć, czy ma to jakikolwiek sens. Idąc tym tropem, zakupiłem taką właśnie przelotkę, jak widzicie tutaj na ekranie, i za pomocą tej przelotki podłączyłem sobie kartę XFi do huba, a hub do laptopa. W związku z tym okazało się, że na przykład taki Windows Server 2019 ma natywne wsparcie dla takiej karty dźwiękowej. Wow, nie? Po prostu o co tutaj chodzi? Ale słuchajcie, ważne, że działa, nieważne dlaczego. Oczywiście mamy tutaj pełen support i całe to oprogramowanie, które daje nam Creative, i dzięki temu mamy w laptopie po położeniu na podkładce kartę XFi. Jest to fajne, a dodatkowy port, jeżeli chodzi o huba, został zasilaniem dla głośnika, który został zamontowany w samej podkładce. I generalnie wszystkie 4 porty są w tym momencie wykorzystane. Mamy podłączoną kartę Sound Blaster XFi Audio, mamy podłączone zasilanie głośnika, mamy podłączone 2 dyski 2,5 cala po 1 terabajt każdy. Do tego mamy podłączony ładnie, elegancko mini jack do karty dźwiękowej Sound Blaster XFi Sound i wszystko to ładnie, dobra, może za dużo powiedziane, nie ładnie, ale zmieszczone w tej jednej zalmanowskiej podkładce. W związku z tym, że to tak elegancko tutaj wszystko siadło i udało się zamontować na górę jeszcze tą lekko ruchomą podkładkę, która dodatkowo nachyla mi laptop i umożliwia bardziej ergonomiczne pisanie i obsługę, no to mamy taką właśnie zintegrowaną podstawkę, która opiewa o głośnik stereo dobrej jakości, która opiewa o 2 dyski twarde i dodatkową kartę dźwiękową, która daje nam jakby większą głębię tego dźwięku. Możemy sobie ją wykorzystać również i w grach, gdzie również daje fajnie radę. Całość podłączamy do USB-C bądź Thunderbolta, tak jak ja mam w przypadku tego Lenovo z tyłu, i prezentuje się całkiem estetycznie. Nic na zewnątrz nie wystaje, nic w oczy nie kole, a jednocześnie mamy tutaj trochę dodatkowego sprzętu. Jeżeli chodzi o samą kwestię transferu z takich dysków twardych, no to prędkość zapisu danych i odczytu macie mniej więcej tutaj pokazaną na ekranie. No i generalnie uważam, że jak na takie połączenie nie jest wcale źle. Mi na backup w zupełności wystarcza i ja nie potrzebuję niczego specjalnie więcej od tego zestawu. Natomiast cały zestaw uważam, że wygląda mega estetycznie i jestem z takiego tematu bardzo zadowolony. Zresztą, zobaczcie sobie, jak się to tutaj prezentuje. Generalnie musicie przyznać, że temat całkiem estetyczny. Dodatkowo możemy sobie tutaj bez problemu tym laptopem ruszać. Nic nam tutaj nie spadnie, nic nam tutaj się nie przesunie, a z tyłu podłączony jest tylko i wyłącznie takim kablem USB-C do samego laptopa. Natomiast no, ten mini jack schodzi sobie tutaj w dół tej podkładki. Jest to estetyczne, w żaden sposób tutaj nic nie wystaje nadto i popatrzcie, możemy sobie tutaj bez problemu w każdej stronę tym laptopem ruszyć. Więc cóż, w związku z tym, że to tak bardzo fajnie wyszło, uważam, że jest całkiem nieźle, więc też chciałem się tym z Wami podzielić, tak żebyście sobie mogli w razie czego sami coś takiego ogarnąć. Myślę, że fajny pomysł. Jeżeli nie fajny pomysł, to również chciałbym poznać Wasze zdanie w komentarzach poniżej, pod tym filmem. A z mojej strony na ten moment tyle. Krótko, ale myślę, że treściwie i myślę, że całkiem fajny patent do ogrania przez weekend bądź do zaplanowania na nadchodzący tydzień. Na koniec chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wkład, jaki wnosicie w tworzenie tego kanału, za wszelkiego rodzaju wsparcie, czy to finansowe, czy dobrym słowem, czy komentarzem, czy lajkiem, czy jakąkolwiek inną interakcją skierowaną w moją stronę.
To zawsze pomaga, zawsze zwiększa zasięgi, zawsze gdzieś bardzo mocno motywuje mnie do kolejnego działania i do robienia kolejnych ciekawych tematów. Czy to retro, czy to właśnie takich typowo rzeczy, które możecie sobie zrobić sami we własnym domowym zaciszu. A z tej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!